Gdybym powiedziała ci, że podoba mi się twoja trąba, zacząłbyś się do mnie przystajać. Jezu. Moi drodzy, nieśmiało, ale wracamy do przygód Sherlocka Holmesa. To prawdopodobnie najbardziej technicznie zrąbana gra, w jaką grałem w ostatnim czasie, serio. Stąd kilka dni przerwy. Moi drodzy, wyłącza się... Totalnie jest zoptymalizowana tak, że przestaje działać, nagrywanie mi wyrąbuje, tym samym straciłem nawet fragment nagrywania, w którym oskarżam Artura, bo mieliśmy oskarżyć Pola, a wszystko wskazywało na Pola, ale gra jest na tyle głupia, że okazuje się, że jednak winny tak naprawdę jest Artur. Rzecz w tym, że jeżeli portret jego psychologiczny zrobimy taki, że on jest po prostu zapalonym archeologiem, a nie człowiekiem, który podąża za pieniądzem, to on się do tego potem przyznaje. Mówi tak, zrobiłem to, bo chciałem się go pozbyć, No w każdym razie Artur był winny, oskarżyliśmy go. Córka zmarłego Gildena dała nam szkatułkę z przedmiotami, które należały do naszej matki w ramach przyjaźni z Gildenem. No i w tej szkatułce znaleźliśmy rzeczy, które doprowadziły nas z powrotem do naszego domu, gdzie czeka na nas wspomnienie. No cóż, to technicznie przerąbana gra, która pewnie będzie się crashować i będzie miał w cholerę roboty z utrzymaniem jej w ryzach, także błagam, pamiętajcie o kciuku w górę, wspierajcie tę serię i zostawcie go najlepiej już teraz. Naprawdę, serio, jeżeli chcecie tę serię, to zostawcie kciuka w górę. You know, I envy you, Sherry. You can talk to other people and they won't ignore you. And I envy you. You can ignore any person you're bored with. You don't miss out on much. Most men are dull, unlike yourself. Well, I'm flattered. Matczyna miłość. Mamy to wspomnienie. I zaczynamy. I had a surprise for my mother. I was holding an ancient Greek vase, or rather, quite a big piece of it. You had a shovel with you, John. I remember now. We dug up the vase from Greek ruins here on Cordona and were eager to show my mother right away. For some reason, the door was closed. We knocked. But nobody answered. We thought that she was busy. So we left the vase and ran downstairs. I decided to gather some archaeological tools in order to take a closer look at the vase. But then we heard something, didn't we? Yes. It came from upstairs. The vase was broken, shards scattered all over the floor. And your mother was standing at the door. Indeed, John. I doubt it was her. Let me concentrate. Otto Richter was standing there, furious at us. Dr. Richter told us never to disturb my mother when the door is closed. He said she had broken the vase. But we didn't believe him. I bet he smashed it. No proszę. Her things are still here. Presumably Mycroft never felt the need to sort through it all. Or couldn't bring himself to. No. He would have put it behind him and moved on. My brother is not one for sentimentality. Zastanówmy się więc. Look what I found. The White King is under attack. Sherry, can you save him and checkmate the opponent in one move? Pewnie. Looks like it was damaged by a blunt object. This room always reeked with an acrid medicinal stench. And here is the reason. This picture was drawn by my mother. I recognize her hand. There's a date on it, 8th of December, 1868. This seems a bit odd. I can recognize my mother's style, but it's far too sloppy. Dated 12th of February, 1869. It's difficult to tell what this is meant to represent. There's no date at all.
No i wszystko mamy. Straps on the bed. Just doesn't look right. Do you think the doctor could have used these tools here? I hope not. Obserwacja pani Violet Holmes, autor dr Otto Richter. Wstępna konsultacja wykazała, że pacjentka cierpi na problemy ze snem, okresy stanów lękowych, lekko zamocone wspomnienia. Przypisałem jej silny środek uspokajający do codziennego podawania, będę dalej obserwował jej symptomy. Środek uspokajający zminimalizował występowanie ataków stanów lękowych, ale pani Holmes cierpi teraz na stany katatoniczne, apatyczne oraz ciężkie epizody depresyjne. Co więcej, jej umysł wydaje się być coraz w większym nieładzie i w zmieszaniu zaczęła pisać listy do swojego zmarłego męża, jakby ten cały czas żył. Przypisałem jej 6 kolejnych leków na zrównoważenie stanu psychicznego, a także cotygodniową hydroterapię. Obecna mieszanka leków daje średnie rezultaty, gdzie umysłowe zmieszanie pogorszyło się w stan nieomal ciągłych urojeń. Pacjentka strasznie drażni spieranie się z jej poglądami i tym, w co wierzy, co skutkuje agresywnym zachowaniem. Byłem świadkiem już kilku jej wybuchów przemocy skierowanych przeciw własnej rodzinie. Polecenie zatem, by na oknach założono kraty, a panią Holmes przypięto pasami do łóżka na noc. Dawki wszystkich leków zostały zwiększone. Przypisałem również pacjentce dodatkowe sesje hipnoterapii oraz lekkie środki halucynogenne. No labels. I doubt it ever had one. There appear to be residues of the bottle's contents at the bottom. Pan Sherlock Holmes, znany archeolog, specjalista w kwestii potwierdzenia autentyczności antyków oraz historyk, nie żyje. W wieku ledwie 41 lat doznał ataku serca podczas wizyty w operze w teatrze Covent Garden w sobotę. Pomimo wysiłków lekarza pozostał on nieprzytomny i zmarł 20 minut po 18 wczoraj wieczorem. Jego nagłe odejście jest szokującym ciosem dla jego szerokiego kręgu znajomych i przyjaciół. Pan Holmes zostawił pogrążoną w żalu żonę Violet oraz 2 synów, Mycrofta lat 16 oraz Sherlocka lat 6. Pogrzeb odbędzie się w środę na cmentarzu świętego Jakuba w Highgate. Przy odprawie wielebny W. Stanley. It's a strange feeling to read about my father's death in the newspaper. I can't recall anything except the deep feeling of loss. You were too young. It happened before we even met. It's so sad. I'm sorry. 25 marca. Notatki z badania autorstwa Ottona Richtera. Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy poprosiłem panią Holmes o naszkicowanie kilku pejzaży. Pierwsze były wyraźne i dokładne, ale kolejne rysunki szybko odsunęły się od rzeczywistości. Wygląda na to, że choroba postępuje naprzód bardzo szybko, być może ma nawet wpływ na jej zmysł wzroku. Rozważam trepanację. Zajrzyj do czachy? Oh, I would love to take a bath right now. Not this one. Surface corrosion suggests it was prone to extreme temperature fluctuations. For medical purposes, I suppose. My mother loved flowers. They made her smile. I remember we would bring a new bouquet every week to make her a bit happier. That's why we collected all the violet flowers we could find on the island. Zapis gry mamy, a ja bym chciał niedokończoną partyjkę. Król jest tutaj. Mam zakończyć mecz szachem matem za jednym ruchem. Jego bierki są czarne. No to użycie gońca, bo koniec ruszy tutaj, zablokuje temu gońcowi i będzie szach na wieżę. Dobra. Oh, nice move. You saved the king and checkmated the black king with the rook. Bingo. Uwielbiam szachy. Jeżeli lubicie szachy, napiszcie w komentarzu, serio. Ojejku. Coś jeszcze? Tak.
Seems this was the most frequently used medication. 1 dram dissolved in a glass of water, administered daily. Not to exceed 1 dose in 24 hours, not to be given to children. Mój umiłowany Sigerze, niestety wciąż nie otrzymałem od ciebie żadnego listu. Można by założyć, że moje poprzednie listy gonią cię po całym kontynencie, gdy pozostajesz w podróży. Mam nadzieję, że zdrowie ci dopisuje i że jesteś właśnie w drodze do domu. Wybacz mi tę niecierpliwość, ale życie bez twojego miłego głosu i jasnych oczu jest czymś ledwie wartym przeżywania. Chłopcom również potrzebna jest obecność ich ojca. Widzę po nich, że z tobą tęsknią, chociaż sam dobrze wiesz, że Mycroft nie ma w zwyczaju okazywać otwarcie uczuć. W razie gdyby moje poprzednie listy zaginęły gdzieś po drodze, zawiadamiam cię, że przeprowadziliśmy się na Cordonę. Proszę wróć do nas prędko, na zawsze twoja Violet. Ojej. Oh, it brings back some memories. Poranne szaleństwo. To już chyba wszystko, prawda? You're not obliged to be here, Sherry. We can leave any time you want. Looks like it was damaged by a blunt object. Chyba wszystko. Chaotyczny poranek. The broken plate shards were all over the floor. Mycroft had to change his suit as the one he was wearing was completely stained. Mother was troubled that morning. Something we did upset her. Dr. Richter tried to calm her down. We had to put the tray with Mother's morning tea down, but why? It's starting to ring a bell. I think it happened in the morning. Okej. Działaj. Chyba tak. I don't believe you! Liars! Get away from me! It's not true! It's not real! What? Oh. Everything will be okay, Sherry. I promise. It was the morning of the 9th of April, the day my mother died. 9 kwietnia zaczęło się źle. Moja matka była niespokojna, potem wpadła histeria. Zaczęła rzucać jedzeniem, krzyczeć na lekarza, nazywając go kłamcą. John i ja przynieśliśmy jej tamtego ranka herbatę. Jak zaczęły się krzyki, wystraszyłem się. Jedyne, o czym byłem w stanie myśleć, to żeby się schować gdzieś przy łóżku i zaczekać, aż cała sytuacja się unormuje. Na szczęście John był przy mnie, aby chronić mnie i uspokoić. My mother, she was not just ill, but bad. God have mercy. I'm sorry. That explains why you locked the memory away. There must be more, John. That was the morning of her death. I need to know what happened. John! Every time you... I just don't... Please, Sherry, leave it be. Just breathe, John. You know that I cannot leave the last stone unturned. We are so close. I know. But can we at least leave it for another day? Well, history tells us these memories are triggered by our investigation of other matters. I suspect it could not be forced even if I so desired. Thank you. How are you feeling about all this? Tell me, I'm not the only one reeling.
In the end, little has changed. My mother was still unwell, just not with tuberculosis. What I do not yet understand is why Mycroft lied about it. There are precious few pieces of this puzzle remaining, John. Let us dawdle here no longer. Indeed. Wait, did you hear that? Yes. Metallic souls. What is this sailor doing here? Marynarz. Dzień dobry, panie marynarzu. Ja sobie zapiszę grę na wszelki wypadeczek. 'Cause you never know. Sherlock Holmes, isn't it? I was looking for you. With whom do I have the pleasure of speaking? You can call me your new game. The rules are simple. I have something for you, but you alone must work out what that is. And that something is my prize, I suppose? You're a fast learner, sir. Ma farbę na czole. To ciekawe. Stary sfotykowany. Ukrywa coś w kształcie kwadratu. Mężczyzna przebrany za marynarza zjawił się w moim domu. Jest to mężczyzna powiązany ze sferą sztuki. Jego ręce noszą oznak częstej aktywności fizycznej i ma ich odcisków. Skronienie szostka nie pasuje do marynarskiego stroju. Wydaje mi się, że to nie jest prawdziwy, że to jest przez Vogla wysłany gość. Także potwierdźmy portret. Tak, niech będzie. I cannot believe that Mr. Vogel has somehow successfully called my attention to his gallery. You're here with an invitation to visit it, obviously. My word, you are fast, Mr. Holmes. Could you explain how you came to that conclusion? Of course. Explanations are my favorite part of any conversation. Hands without any sign of regular physical activity in contradiction to one who would most usually wear such a uniform. The paint in your hair is pink. I don't know of any military service that paints their ships pink, unless they have launched a new fashionable fleet. A sailor with the soul of an artist? I would suggest rather a gallery employee disguised as a sailor to mislead me. How many artists on the island know where I live and of my passion for deduction? Werner Vogel is clearly at the top of the list. And you've been attempting to conceal something square-shaped within your pocket. An invitation, I suppose. An invitation to Mr. Vogel's gallery. That was remarkable, Mr. Holmes. Mr. Vogel was right about your genius. I think he may have even underestimated you. This is your invitation. Please tell Mr. Vogel that the seed has been planted. He asked me to tell you to do so, if you win this little game. Farewell. Mój drogi Sherlocku Holmesie, jak już pan bez wątpienia zgadł, chciałbym pana zaprosić na doświadczenie mojej wystawy. Celem zaproszenia nie jest jedynie kontemplacja piękna, ale również coś nieco bardziej przyziemnego. Potrzebny pański geniusz. Galerię znajdzie pan przy karawanseraju na skrzyżowaniu Bazaar Road oraz Holmes Avenue w dzielnicy Old City. Pański przyjaciel na zawsze, Werner Vogel. Okej, skrzyżowanie Bazaar i Hermes. Skrzyżowanie, Bazaar i Hermes. Czyli tutaj. No to wio. Zapis gry by się przydał. Skoro już mamy za sobą tę konwersację, to będzie ciekawe. Jestem bardziej ciekaw, czy na wystawie będzie się coś działo, na przykład jakaś sprawa, zabójstwo, może kradzież. Mr. Sherlock Holmes, I presume. Correct. With whom do I have the pleasure? Emilio Estevez, happy to make your acquaintance. I am here on behalf of Mycroft, your brother. He is on his way to Cordona. In the meantime, he requests your assistance with a sensitive matter. My orders are to provide you with the details. You have my attention, Mr. Estevez. Mark Ridley, the son of General Arthur Ridley, is being blackmailed. Suffice to say, the compromising material is of a delicate nature. The matter is of no small importance to the Crown, especially given the status quo on Cordona. What about the status quo? The Ottoman population holds a certain animosity towards the colonial rule. It's been this way since we took over the island. General Ridley made concessions with their leaders, but I'm afraid we are still teetering on the edge of open hostility. What does Mycroft want me to do? Retrieve the blackmail material? No, sir, nothing of the sort. Mark Ridley is meeting the blackmailer atop the old city bridge tower. You shall observe from a distance, then establish the blackmailer's identity. Do not attempt to arrest him. We'll handle it from there. Saving the best for yourself? Fine. There is a cafe just over the bridge that provides a good vantage point.
Please report to me when you are done. I'll be waiting for you here, and remember, discretion is of the essence. Miłość śmierci Cordona. Miłość śmierci podatki raczej. To lecimy do Old City. Strasznie lubię, jak oni rozmawiają, słuchajcie. Ach, te rozmowy. Ach, te tematy. Ach, te dywagacje na temat... Niedopracowanie tej gry miejscami jest porażające. Daleko jeszcze? Nie, to tutaj. Czyli... Czyżby tu? No tak. Największy, najbardziej budynek, tak? Jest i Werner Vogel. Mr. Holmes, you came. Oh, how kind. Though now, of course, I realize it is because of my game, not the works on display. It needn't be one or the other. Your man's disguise was easily debunked, Mr. Vogel, but I shall admit that you planted in me the seed of curiosity. Ah, terrific. I had no doubt you'd put the pieces together. Let us call it an opening gambit before the real game begins. So, this little game of yours, what's it about? An enigma to solve. A locked area in the basement with no windows found brutally vandalized. I have no clue how it was possible. And this locked area downstairs, what exactly was it? The under gallery. It's always shut, and I'm the only one with the key. Ah, so this is your private collection, not part of the gallery. Oh, no. It's an exclusive exhibition of eccentric pieces. Only a select cadre of artists, investors, and collectors are admitted. Not everyone deserves to have their eyes opened. What about this intrusion? What happened? Last night, I was about to leave the gallery when I heard a noise downstairs. I went to the basement, but I didn't see anything out of the ordinary. It was admittedly a rudimentary inspection. It is not uncommon to get rats down there, so seeing nothing of note, I left and locked up the building. When I returned this morning, alas, I discovered that part of the exhibition had been torched, and there was no sign of the intruder. The mystery being, of course, that all the doors to the gallery were locked exactly as I left them. And the door to the basement is the only entrance? Correct. Tell me you're not intrigued. Well, this matter is certainly within my wheelhouse. This intrusion troubles me. Please take a look around if you're willing. The under gallery is through the door at the end. I will see what I see. Okej. To idziemy temat wybadać. You sure you don't like art, Sherry? Zaraz, what? A tutaj. Nie? Nie tutaj. Zaraz, którędy? Zejdziemy na dół. Tutaj. Back home we've got a taxidermist. He's gonna have a heart attack when he sees what I bring him. A simplistic attempt at provocation. Beznadziejne. Lepsze to niż rekin w formalinie, nie? Chociaż nie lepsze to. I to jest beznadziejne. Closed with a metal bolt. Footprints. Size 9.5. The left step's length is shorter than the right. It indicates that the walker was lame. Ciekawe. Co jeszcze? Old and hasn't been used for a long time. A true artist never shows an unfinished piece.
Sherry, how about some company in that dreary chamber of yours? Leave my loneliness unbroken, John. A handprint of the thing from another world. But it looks fresh, and its coal origin ruins the effect of the extra mundane. Sodden and mold-ridden. One presumes deliberately. Znany obraz. Teraz tak. Jeszcze jedna rzecz. Przecież w teczce mamy z matczyny miłości butelka ze środkiem. Analiza chemiczna butelki. O, to mieliśmy zrobić. Musimy uzyskać 3 i minus 4, tak? 3 i minus 4. Proszę bardzo. Analiza wykazała, że substancja ma właściwości halucynogenne, jest wytworzona z grzybów. O proszę. Ugh, sheer vandalism. Only an ignorant person could do such a thing. A Malpalbut. Coal fingerprints. I think we're looking for a man with a coal moustache. Wsio. Owszem. Zapiszmy grę. O, dziękuję. No to jedziemy. Jedno jest pewne. Vogel stał tu z lampą. No nie. W trumnie się schował, gdy Vogel schodził, nie? Okej. Nie no, Vogel stał tylko i wyłącznie przy drzwiach, prawda? Znaczy przy schodach. Więc chyba będzie tak o. Zobaczmy. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the hatch bolt. He accidentally pushed a shovel to the floor. Vogel heard the noise. At the sound of his approaching footsteps, the intruder hid inside the coffin. When Vogel entered the basement, he failed to notice anything strange and left without properly checking. The intruder waited until Vogel had left the caravanserai before burning the paintings in Wilde's room. But the vandalism was a cover for the theft. No i dobra. O, kuśtykający palacz. Zaraz się okaże. Idziemy do Vogla w takim razie. Przekazać złą nowinę. The pieces are not what I expected. What do you think my collection is about? Śmierć czy rozkład? Extravagant paintings have been left to rot in a basement. A commentary on decay and the crumbling of society, correct? I don't know. Well, that's absurd. Of course you know. It's your gallery. There is no one answer, no singular truth, but many filtered through the subjective mind. That forgetting, embellishing, lying machine. Besides, what's wrong with a lie if it makes life more interesting? What's wrong with a lie? It...
corrupts the ability of others to behave freely and rationally. Men never act freely and rationally anyway. It matters not what is or isn't in the end. The only important thing is how you feel. And I simply want to feel and consume as much as I can. Don't you? Feelings are simply one's animal ancestry trying to wrest back control of the brain. I try to avoid the distraction. You try not to feel, even in a place like this? None of it moves you? To be frank, I struggle to maintain even a whit of interest in art. But Mr. Holmes, it is joy incarnate, mankind's greatest achievement. Mankind's highest achievement above all others is objective and rational thought. I see then why you dislike art, for it means whatever you want it to. Or perhaps, Mr. Vogel, I was lying. Aha. Mr. Vogel, I have confirmed that the intruder was an average-sized, flexible, malpal smoker with a limp. As it happens, the vandalism was a cover. The true intent was to steal a painting without your knowledge. The fact is, one of the pieces from the Wild Room is not in the wreckage. What? That is extraordinary. This thief was familiar with the gallery and he was sporting a limp. Do any of your clients or artists come to mind? My, your attention to detail is remarkable, Mr. Holmes. I should introduce you to Bosch's works. Alas, I'm afraid I cannot suggest a culprit. The fire was a clever attempt to hide a stolen painting, even if it didn't fool me. I found the remnants of an empty frame in the pile of ashes. The canvas had been removed. Do you know which paintings in the Wild Room may have interested a thief? Were any particularly expensive? Those pieces belong to a well-known artist named Boniface Mercurio. They're controversial, but not of a notably high value. The intruder entered the basement through the coal chute. He used a magnet to open the latch and dislodged the shovel while doing so. That's the noise you heard yesterday. When you went downstairs to investigate, he hid in the coffin. It seems I should have checked the space more thoroughly. There's something more, is there not? I can see it in your eyes. Indeed. There is another intriguing angle. I recently received an anonymous offer for one of Mercurio's works. The sum was more than fair, and indeed could have saved Mercurio from his artistic poverty. But he declined it. Was it a performative whim? Some artists lionize pain and hardship as if their work would be worse after a meal and a hot bath. I cannot tell. But not only did he refuse the deal, he insisted on displaying the painting in the public space. I was hoping to change his mind, but artists are a special breed of stubborn. So where can I find Boniface Mercurio? I know he lives somewhere in Old City, but couldn't be more specific. He's a prominent figure, so finding him shouldn't be a problem. What was depicted in the piece? A bound woman, wrapped in robes, being penetrated by a red devil that stared at us, the viewer. The beast had numerous tails growing from his back, and a large crowd gathered around the pair, silently watching the orgiastic scene. Okay, well, given the nature of the other works on display, it's hard to see why that one stood out. What could possibly be its value? The evaluation of art is very subjective, Mr. Holmes. After all, art is everything. A poem, a bruise, the beads of sweat on your beloved skin. Even a masterfully solved crime. I'm not sure I see the connection. Regardless, the painting was one of a series called The Sabbath Night in Cordona. The works depict sex, violence, and other controversial acts that life, for better or worse, contains. Ah, I see. I'm not sure that you do, but that can wait for another time. Well, I believe I have enough to begin. Thank you, Mr. Vogel. Your gallery certainly has unexpected depths. I'm delighted to have been able to please a friend. In return, I expect you to come back with good news. Or at least with a good story. Okej, musimy się dowiedzieć, jaki jest adres. Adres Merkuria. Jest znaną osobą. To pewnie w gazecie o nim pisano, nie? Skoro jest znaną osobą. Potrzebujemy tego. Okres, pewnie niedawno. Celebryci. Old City. Awantura sprzedaży artystycznej. W zeszłym tygodniu miał miejsce skandal, tym razem
W kręgach tak zwanych wyższych sfer artystycznych wszystko zaczęło się od wyprzedaży obrazów lokalnych artystów, którzy nazwali to wydarzenie tańcem dekadencji. Dyrektor domu wydawniczego Lew Daron-Czełek przerwał tę sielankę, rzucając krzesłem dekadenckiego artystę pana Bonifacego Mercurio. Wedle późniejszych słów pana Terwicka uczynił on to, ponieważ pan Mercurio znieważył jego godność. Autor tej rubryki uprzejmie przypomina szanownym czytelnikom, że pana Mercurio niedawno widziano w kawiarni w towarzystwie pani Czełek. Następnie dyrygent orkiestry Kurt Gallagher rozbił obraz o głowę pana Terwicka, stając w obronie swojego przyjaciela Mercuria. Wiązała się ogromna awantura, w którą wplątanych zostało również sporo klientów. Po przeciągającej się bójce na miejscu zjawiła się policja, wszystkich członków wyższych sfer awanturniczych aresztowano i umieszczono pod strażą na tydzień. Aż to było zapierające dech w piersiach wydarzenie. Jako lojalny, uniżony doradca szanownych czytelników sugeruje, abyście państwo zobaczyli się pamiątki po tej wyprzedaży. Niestety dobiegano już końca, ale Boniface Mercurio we własnej osobie zaprasza naszych czytelników, by odwiedzili jego miejsce zamieszkania i kupili jeden z jego obrazów. Znajdą go państwo pod tym adresem przy Hams Avenue między Scarlet oraz Olive Street, dzielnicy Old City. Scarlet i Olive przy Hermes Avenue. Vogel powiedział mi, że artysta Boniface Mercurio mieszka gdzieś w dzielnicy Old City, nie wiem dokładnie gdzie, ależ ja już wiem. Pójdzie nadzwyczaj zgrabnie. Dobra, i Mercurio powinien mieszkać gdzieś tutaj, tak? Mieszkanie Bonifacego Mercurio. Zacnie, po prostu zacnie. W każdym razie, moi drodzy, wróciliśmy do Sherlocka. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie proszę o kciuku w górę, to bardzo ważne. Bo ta gra to technologiczny kanał. Więc mam nadzieję, że bawicie się dobrze i wspieracie moją twórczość, choćby kciukiem w górę. Tymczasem ode mnie w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstały dzięki wsparciu patronów z Patronite'a, do którego link znajdziecie na ekranie i poniżej. Ponadto pamiętajcie o kciuku w górę i tym, że odcinki na kanale pojawiają się codziennie o 16 i 19. Śledźcie Facebooka i Instagrama, żeby być na bieżąco, oraz Twitcha, jeżeli chcecie oglądać mnie na żywo prawie codziennie. Tymczasem trzymajcie je ciepło i do miłego usłyszenia.